na temat właśnie integracji dostępności na placach zabaw. Dzisiaj z nami jest pan Adam Wach, jest naszym gościem i prezenterem. Pan Adam jest architektem i audytorem Fundacji Integracja. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Współpracował z wieloma pracowniami warszawskimi. Wygrywał konkursy architektoniczne dotyczące obiektów mieszkaniowych, biurowych, przestrzeni publicznej. W 2013 założył autorską pracownię architektoniczną specjalizującą się w projektach rewitalizacyjnych dotyczących przestrzeni publicznej. Jednym z najważniejszych zrealizowanych autorskich projektów jest rewitalizacja 8-hektarowego terenu przestrzeni publicznej w centrum Tomaszowa Mazowieckiego, która została oddana w 2018 roku. Pan Adam z Fundacją Integracja współpracuje też od 2018 roku, jest tam audytorem odpowiedzialnym za weryfikowanie obiektów oraz przestrzeni pod kątem rozwiązań w procesie certyfikacji obiekt bez barier. Chciałabym, to jest tak pokrótce przedstawienie naszego prezentera. Myślę, że pan Adam tutaj doskonale też o sobie opowie, o Fundacji Integracja, a także zapraszam go tutaj do przedstawienia swojej prezentacji, opowiedzenia o tej przestrzeni all inclusive, którą tak fajnie nazwał. Ja bym chciała tutaj też Państwa jeszcze, przepraszam, tylko króciutkie słowo wstępu, bo ja tak może od razu przeszłam do sedna sprawy, natomiast z organizacyjnych spraw tylko tutaj jest włączony czat. Chciałabym, żebyście Państwo też z nami tutaj wchodzili w interakcję. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście tutaj na czacie w trybie zadawania pytań, później z panem Adamem będzie można podyskutować, uzyskać odpowiedzi. A także proszę tutaj może, gdybyście Państwo byli tak mili, przedstawiali się, zachęcam tutaj właśnie do przedstawiania się na czacie, żebyśmy wiedzieli, kto z nami jest dzisiaj. Dziękuję i przekazuję głos panu Adamowi. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie do webinaru. Niezmiernie ciekawy temat, inspirujący. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Ja może rozwinę temat jakby działalności integracji. Działamy od 25 lat. Wspomagamy osoby z niepełnosprawnością. Zrealizowaliśmy wiele kampanii społecznych dotyczących właśnie problemu niepełnosprawności w Polsce. Wspieramy osoby z niepełnosprawnością zawodowo. Udzielamy wsparcia prawnego. No ale przede wszystkim audytujemy przestrzenie i budynki pod kątem dostępności. I tutaj możemy się pochwalić współpracą z wieloma naprawdę dużymi deweloperami, instytucjami. Ukoronowaniem jakby naszej pracy jest przygotowanie publikacji dotyczącej projektowania uniwersalnego. To jest kompendium wiedzy odnoszące się właśnie do tematyki dostępności w przestrzeni publicznej i w budynkach. Autorem publikacji jest Kamil Kowalski. Publikacja jest do pobrania z naszej strony. Tutaj podałem poniżej link. Także bezpłatnie można sobie tą publikację pobrać i czerpać inspiracje w zakresie rozwiązań związanych z kreowaniem dostępności. A dzisiaj jakby będziemy mówić o dostępności na placu zabaw. W jaki sposób stworzyć uniwersalną przestrzeń, aby była ona inkluzywna i właściwie dostępna dla wszystkich użytkowników, jak najszerszej grupy użytkowników. Będę mówił o tym, jak zapewnić dostęp do placu zabaw w skali osiedla, dzielnicy i miasta, w jaki sposób kreować
program funkcjonalny, jak tworzyć strefy funkcjonalne właśnie pod kątem tej najszerszej grupy użytkowników, mając na uwadze w szczególności użytkowników z niepełnosprawnościami. Oczywiście omówimy niezbędne parametry dotyczące materiałów oraz urządzeń pod kątem użytkowników z niepełnosprawnościami. I tutaj jakby też bardzo chciałem zwrócić uwagę na kwestię kreowania zieleni i potencjału krajobrazu w przestrzeni placu zabaw. Na początek postanowiłem trochę sprowokować, jakby rozpocząć sobie prezentację od archetypu placu zabaw i tutaj odniesienie do tradycyjnego trzepaka, który w poprzedniej epoce stanowił jakby odniesienie do przestrzeni dostępnego placu zabaw i niedostępnego placu zabaw, był wszystkim tak naprawdę i jego interpretowalność tej przestrzeni była dowolna. I to tak naprawdę my decydowaliśmy o tym, w jaki sposób to nieszczęsne urządzenie będzie użytkowane. No niestety archaiczna forma trzepaka dawała co prawda, uwolniała wyobraźnię, natomiast bardzo szybko jednak mimo wszystko te pomysły gdzieś się kończyły. Nastała nowa epoka, pojawiły się nowe inspiracje, nowe możliwości, natomiast zmieniła się formuła. Mam na myśli podejście projektantów i to właściwie w tym wydaniu, w tej formule to projektanci byli decydentami, czy osoby decydujące, jak ma wyglądać przestrzeń, natomiast dalej nierozwiązany został problem jakby dostępności placu zabaw i problemów w ogóle jakby placu zabaw i rozwiązań, jakie powinny się pojawić na placu zabaw. Niestety ta formuła, można powiedzieć, jest realizowana do dzisiejszych czasów. Bardzo często można spotkać obecnie w osiedlach monofunkcyjne place zabaw, nudne, które są budowane na potęgę, jakby tylko, można powiedzieć, na sztukę. Pokusiłbym się o jakby konkluzję, że dostępny plac zabaw powinien być realizowany w formule przyjdź i wybierz co chcesz, kimkolwiek jesteś. Ta formuła jakby w jasny sposób odnosi się do tego, odnosi się przede wszystkim do potrzeb użytkowników, odnosi się do grupy, do przekroju społecznego i tutaj powinniśmy jakby mieć na uwadze jak najszerszą grupę użytkowników i zapewnić takie rozwiązania, aby przestrzeń placu zabaw była dostępna zarówno dla dzieci na wózku, rodziców być może poruszających się na wózku, ale też również jakby użytkowników z innymi niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, problemem autyzmu. Musimy mieć na uwadze asystentów osób z niepełnosprawnościami, osoby starsze. No jest jakby całe spektrum problemów, które należy mieć na uwadze, tworząc taką inkluzywną, dostępną przestrzeń. Ale mając na uwadze to, że zapewnimy dostępność placu zabaw, musimy pomyśleć i mieć na uwadze również dostępność przestrzeni w kontekście jakby samego dojścia do placu zabaw. Tutaj chciałem jakby podkreślić
ten aspekt komunikacyjny pomiędzy placem zabaw a osiedlem i zwrócić uwagę na to, w jaki sposób powinniśmy kreować tą przestrzeń i jakie potencjalne zagrożenia mogą wystąpić w tym jakby problemie związanym z dostępem do placu zabaw. Powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze kreowanie odpowiednich szerokości ciągów pieszych. Warto, abyśmy te ciągi piesze zachowywali odpowiedniej szerokości. Te 150 cm to jest minimum, jakie powinniśmy zapewniać w ciągach pieszych. Komfortowym rozwiązaniem jest szerokość 180 cm, pozwalająca na mijanie się swobodne dwóch osób. Jeżeli chodzi o zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, warto jest mieć na uwadze rozróżnienie faktur na przykład na ciągu pieszych, aby one były prowadzone wzdłuż ciągu pieszego, na przykład, a nie w poprzek. To często też się zdarza. Warto mieć na uwadze w ogóle samą kompozycję ciągów pieszych na osiedlu. Unikałbym rozwiązanie, gdzie pojawia się duża ilość ścieżek i przecinają się one w jednym miejscu, co jest niekorzyścią dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Bardzo ważne jest stosowanie nawierzchni, odpowiedniej nawierzchni. Nie zalecamy stosowania kostki granitowej łupanej. Zdecydowanie zalecamy stosowanie kostki bezfazowej lub płyt kamiennych lub betonowych. W tym wszystkim również istotna jest sama aranżacja małej architektury, tak, jakby mając na uwadze zapewnienie dostępności i swobody poruszania się, warto jest, aby elementy małej architektury były lokalizowane we wnękach, abyśmy zostawiali dostęp dla osób poruszających się na wózku, umożliwiający jakby interakcję użytkowników przestrzeni. Bardzo ważnym elementem jest kształtowanie komunikacji, mając na uwadze wysokości, tak? Należy pamiętać o tym, że przy różnicy wysokości, dużej różnicy wysokości należy zachowywać nachylenia poniżej 6%, które są najwygodniejsze dla osób na wózku. Wtedy unikamy jakby stosowania też i konieczności pochylni. Obok jakby zestawiłem skrajny przykład pokazujący może karykaturę dostępności bardziej niż tutaj obrazujący chęć jakby sprostania problemowi. No w takich przypadkach jednak, gdzie różnica wysokości jest znaczna, unikałbym stosowania na siłę tego typu rozwiązań. Polecałbym jakby zastosowanie windy zewnętrznej, bo to jednak ma ogromny wpływ na wizerunek, na krajobraz, na urodę polskich miast w ogóle, więc jakby niezmiernie ważny aspekt. To przykład właśnie też jakby kwestii, gdzie zapomniano o tym, że na ciągi piesze, na przecięciu ciągów pieszych zastosowano rynnę odwodnieniową. Osoba na wózku miała problemy właśnie z pokonaniem takiej przestrzeni. To przykład z Katowic. Wiele więcej aspektów już musimy uwzględnić na poziomie dzielnicy, jakby w kontekście miasta. Wiele miast radzi sobie jakby z problemem zapewnienia dostępności, wprowadzając standardy dostępności w swoich miastach. Warszawa posiada taki dokument, gdzie uregulowane są wszystkie te kwestie, o których już wcześniej wspominałem.
zachęcam tutaj przedstawicieli urzędów miast do tego, aby takie standardy w swoich miastach wprowadzać, ponieważ to w jasny i czytelny sposób jakby prowadzi wykonawców ewentualnych, nie wiem, przebudów czy remontów ulic, w jaki sposób mogą realizować te przestrzenie, aby były dostępne. Tutaj jakby chciałem odnieść się do inspiracji pokazującej możliwości kreowania przestrzeni publicznej i ulicy, i formy umeblowania wręcz w postaci rzeźby przestrzennej, ale rzeźby, która jest umożliwia jakby zabawę dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami. To dzieci interpretują tą przestrzeń i są jakby użytkownikiem na swój sposób, interpretują możliwości zabawy. Taki element może być formą dominanty w mieście, może być bardzo atrakcyjnym elementem. Tutaj jakby nawiązanie trochę też do tego nieszczęsnego trzepaka, może to by była też forma współczesnego trzepaka, który w tej obecnej formie mógł być realizowany i interpretowana ta przestrzeń może być na wiele sposobów. Ale skoncentrujmy się może już na tej przestrzeni docelowego placu zabaw. Udało nam się dotrzeć, mieliśmy zapewnioną przestrzeń, dojechaliśmy autobusem, mieliśmy wygodny przystanek, niskopodłogowy autobus, jesteśmy na przestrzeni placu zabaw i tutaj jakby dalej powinniśmy pomyśleć znowu, w jaki sposób ta przestrzeń placu zabaw powinna być skonstruowana, jakie powinna mieć elementy, aby mieć na uwadze właśnie użytkowników z niepełnosprawnościami. Tutaj na tym slajdzie chciałem się odnieść do takich niezbędnych komponentów, które powodują, że możemy taką dostępność zapewnić, mając na celu użytkowników, najszerszą grupę użytkowników. I tymi komponentami są przede wszystkim strefy placu zabaw, jakie utworzymy, urządzenia, jakie dobierzemy i materiały, mam na myśli materiały i nawierzchnie, które będą służyć jako elementy komunikacji w przestrzeni placu zabaw. I one powinny być jak najbardziej wszystkie służyć potrzebom właśnie naszym użytkownikom. I wydaje się, że moglibyśmy przyjąć takie strefowanie funkcji, które pozwoli na właśnie zapewnienie uniwersalności tej przestrzeni. Ja wydzieliłem dwie pierwsze strefy. Pierwsza strefa dla dzieci młodszych i strefa druga dla dzieci starszych, przy czym funkcjonalność tych stref jest właściwie podobna, mając rozróżnioną tylko jakby kwestię dostępu dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych, natomiast urządzenia w tych strefach mogły być spełniać te same funkcje. Dodatkowo uważam, że niezmiernie ważną strefą, która powinna się pojawić na dostępnym placu zabaw, uniwersalnym placu zabaw są strefy naturalnego krajobrazu, w których możemy właśnie wykreować strefę wyciszenia. Tutaj elementami tej strefy mogą być płaszczyzny trawnika, pergole, hamaki, urządzenia rehabilitacji indywidualnej.
oraz tutaj jakby mając na uwadze kolejną strefę i strefa czwarta, to jest zapewnienie jakby formy w pewnym sensie naturalnego ogrodu, który jest jakby taką przestrzenią trochę eksperymentalną, ponieważ w tych pierwszych dwóch strefach mamy urządzenia i one są właściwie przeznaczone i jakby funkcjonalność jest jasno określona. Tutaj w tej strefie dajemy się na eksperymentowanie, tak? Jakby powinniśmy budować w tej strefie elementy naturalnego krajobrazu, umożliwić by tworzenie ścieżek sensorycznych, aranżować zieleń dekoracyjną i nie wiem, na przykład właśnie w formie łąki kwietnej i ta strefa daje też możliwość aranżacji pikników, spotkań. Uważam, że taka przestrzeń jest niezbędna i powinna być realizowana na dostępnych placach zabaw. Strefa piąta jest elementem równie istotnym, bo stanowi element komunikacyjny i powinien być w taki sposób komunikacja jakby zorganizowana na placu zabaw, aby w bezpieczny sposób połączyć wszystkie te strefy. Dodatkowo chciałem jeszcze wspomnieć o strefie szóstej, to jest strefa wejściowa, ale ona jakby powinna być realizowana w większych placach zabaw, właśnie w tych właściwie już w skali dzielnicy, gdzie powinniśmy zapewnić budynek z zapleczem sanitarnym, pokój rodzica z dzieckiem. Być może powinna się znaleźć w tej strefie jeszcze mała gastronomia. To wszystko powoduje, że mając na uwadze wszystkie strefy, że mamy do czynienia z przestrzenią, która spełnia wszelkie potrzeby jakby użytkowników, mając na uwadze w tym użytkowników z niepełnosprawnościami. Postanowiłem jakby też zobrazować możliwości aranżacji tych stref. Tutaj przedstawiłem właśnie taką prosty schemat i kompozycję, jak mogły być te strefy między sobą uzależnione. Czyli tak jak wspominałem, w strefie pierwszej i drugiej to by były te strefy związane z aktywnością ruchową, w strefie dynamicznego ruchu, interakcji z rozróżnieniem na strefę dzieci starszych i młodszych, a w opozycji do tych stref jakby po obrzeżach jakby tego schematu zalecałbym usytuowanie strefy trzeciej i czwartej właśnie z możliwością kreowania naturalnego krajobrazu i jakby chcąc powiązać te wszystkie strefy, powinniśmy zapewnić dostępną komunikację pomiędzy wszystkimi strefami, tak? Tutaj trochę jakby przykład tego strefowania trochę w opozycji do tego przykładu wcześniejszego, gdzie strefa czwarta i trzecia jest jakby dominująca, ale również zapewniany jest dostęp do tej strefy ze strefy pierwszej i drugiej w taki sposób, że jakby wszystkie te przestrzenie posiadają interakcje między sobą, co powoduje, że każda grupa użytkowników może w dowolny sposób sobie jakby wybierać i konfigurować swoje możliwości w zależności od tego, jaką ma potrzebę. Tutaj, aby jakby przejść troszkę bardziej do praktyki, postanowiłem wziąć na warsztat przestrzeń między dzielnicową, tutaj niedaleko mojego miejsca zamieszkania został zrealizowany właśnie niedawno nowy plac zabaw, nowoczesny, bardzo estetyczny, ale niestety posiadający
i właściwie jedną strefę. W tej strefie mamy zlokalizowane huśtawki i właściwie niewielką piaskownicę. Teren jest ogromny, ma potencjał. Zapewniono komunikację wewnątrz. Teren posiada spory margines terenu, który daje potencjał na nasadzenia. I chciałem jakby pokazać, jakby przetransponować te strefy funkcjonalne, o których mówiłem, właśnie do tej przestrzeni, zobaczyć jak ta przestrzeń mogłaby wyglądać po takiej transformacji. Więc jakby po kolei dokładając te strefy, strefa S1 dla dzieci młodszych, strefa S2 dla dzieci starszych. Aranżacja strefy S3, tej strefy wyciszonej w obrębie już nieco oddalonym od tej hałaśliwej strefy. Tutaj możemy aranżować, jakby dawać możliwości właśnie dla dzieci, nie wiem, właśnie z problemem autyzmu. Ta strefa doskonale się wtedy sprawdzi w tym miejscu. Dodatkowo zaaranżowałbym, przeznaczył strefy zewnętrzne jako S4, strefy, o których wspominałem, że mogłyby być już dedykowane aranżacji krajobrazu naturalnego. I na to wszystko nałożyłbym jakby funkcjonalne ścieżki, które pozwalają jakby komunikować się pomiędzy tymi obszarami, dając możliwość wyboru i zapewniając jakby tą różnorodność tej przestrzeni. Dodatkowo przy ścieżkach, w strefie wejścia, tak jak wspominałem, mogłaby być usytuowana strefa związana z lokalizacją punktów usługowych, czy też toalety publicznej. Koniecznie warto, mając na uwadze kreowanie właśnie dostępnego placu zabaw, zapewnienie przejść dla pieszych z obniżonymi krawężnikami w strefie placu zabaw, zapewnienie miejsc postojowych o odpowiednich parametrach, z możliwością dojścia do łatwego dojścia i pokonania krawężnika. Zapewniłbym dodatkowo stacje rowerów miejskich i parking rowerowych w przestrzeni w strefie wejścia. I dodatkowo myślę, że bardzo, bardzo ważnym elementem dla osób z niepełnosprawnością wzroku mogłaby być lokalizacja planów tyfograficznych również w strefie wejścia, planów tyfograficznych obrazujących jakby w sposób przestrzenny kompozycję placu zabaw, pokazujących podstawowe strefy wejść i lokalizację tych stref, o których mówiłem. To właściwie tyle pokazuje to, jakby w jaki może prosty sposób można zapewnić dostępny, inkluzywny plac zabaw w przestrzeni takich monofunkcyjnych placów zabaw. Można je łatwo adoptować. Wydaje mi się, że ten schemat mógłby być powtarzalny i w jakiś sposób w każdej skali realizowany. Tak, tutaj mamy przestrzeń o powierzchni, powiedzmy, około 2000 metrów kwadratowych, natomiast myślę, że moglibyśmy ten sam schemat zrealizować w wiele mniejszej przestrzeni, jak i również jakby przeszczepić ten model do zupełnie większej przestrzeni.
Wydaje mi się, że jest to w miarę uniwersalne rozwiązanie, które mogłoby być adaptowalne właśnie do każdej przestrzeni właściwie. Chciałbym teraz jakby w tej części prezentacji nieco omówić jakby urządzenia, które mogłyby się pojawiać w poszczególnych tych strefach i w jaki sposób moglibyśmy je kształtować, aby zapewnić dostępność. Tutaj oczywiście w strefie S1 i S2, strefach dla dzieci młodszych i starszych, no niezbędnym elementem uważam powinna być piaskownica, ale piaskownica kształtowana w takiej formie, aby umożliwić podjazd, nie wiem, na przykład właśnie tutaj rodzica. Z drugiej strony też zapewni to możliwość podjazdu dziecku poruszającemu się na wózku. Także takie rozwiązania jak najbardziej rekomenduję. W przestrzeniach, gdzie piaskownica jest usytuowana niżej w przestrzeni już nawierzchni, no to tutaj rekomendujemy jak najbardziej zapewnienie podestów transferowych w taki sposób, żeby no, dziecko też mogło i próbowało właściwie samodzielnie przedostać się do strefy piaskownicy i próbować interakcji z innymi użytkownikami. Był przykład kolejnego jakby rozwiązania dla piaskownic, gdzie można taką piaskownicę jakby kształtować, już jakby budować dla niej program funkcjonalny, podzielić też ją na jakby mniejsze strefy, ale oczywiście pamiętając o tym, że taka piaskownica powinna mieć zapewniony podjazd jakby od strony komunikacji, no i też umożliwiać podjazd osobie pod urządzenie. Nie wykluczyłbym sytuowanie już takich bardziej przestrzeni dedykowanych piaskownicom w strefie S3, S4, gdzie kształtowana była bardziej otwarta forma krajobrazu. Natomiast pytanie, w jaki sposób można by było tutaj zapewnić dostępność. Ja uważam, że najprostszym sposobem mogłoby być właśnie zapewnienie już wcześniej wspomnianego elementu transferowego. I zostawiłbym tutaj też pole jakby do możliwości eksperymentowania dziecku poruszającemu się właśnie na wózku, aby mogło też trochę samodzielnie próbować w takiej przestrzeni znaleźć dla siebie miejsce. Dalej analizując jakby, no, to są już klasyczne jakby rozwiązania urządzeń, które powinny się na placu zabaw w strefie S1 i S2 znaleźć, ale również pamiętając o użytkownikach z niepełnosprawnościami poruszającymi się na przykład na wózku. Tutaj przykład huśtawek umożliwiających korzystanie wspólnie na przykład z rodzeństwem. Także takie rozwiązania tutaj rekomendujemy. Sama konstrukcja tych huśtawek, warto zwrócić uwagę na konstrukcję, na obudowę, na tworzenie bezpiecznego siedzenia, bardziej masywnego, które zapewnia komfort właśnie dzieciom chcącym skorzystać z tej formy zabawy. Jeżeli realizujemy karuzelę, warto pomyśleć o tym, żeby te urządzenia były w taki sposób zaaranżowane, aby nie tworzyć, nie wiem, progów właśnie dla dzieci poruszających się na wózku przestrzeni placu zabaw, aby te osoby mogły interagować, współpracować z
z innymi użytkownikami placu zabaw. Tutaj przykład z prawej strony bardzo fajnej karuzeli realizowanej właśnie przez organizatora, firmę Terma, gdzie wszystkie te aspekty, o których wspominałem, są tutaj wzięte pod uwagę. Kolejnym elementem możliwym w tej strefie S1 i S2 jest realizowanie urządzeń wielofunkcyjnych, które jakby są zaprojektowane w taki sposób, że umożliwiają na przykład osobom na wózku poruszanie się po przestrzeni, która jest w odpowiedni sposób zaaranżowana i znajdują się w niej rozwiązania właśnie edukacyjne. Przestrzeń tych urządzeń powinna być w taki sposób zaprojektowana, aby umożliwić właśnie łatwy dostęp osobom na wózku w strefę poszczególnych elementów zaprojektowanych już na urządzeniu. Tutaj właśnie przykład szerokich ramp, gdzie osoba na wózku może równocześnie też z rówieśnikami brać udział w zabawie. Te urządzenia, no tak jak wspominałem, one mają różne też strefy w sobie. Wjeżdżając tutaj na rampę, jakby pokazując z lewej strony, mamy dostęp do zjeżdżalni. Zjeżdżalnia oczywiście w odpowiedni sposób przygotowana, szeroka, posiadająca rolki umożliwiające bezpieczny zjazd. No i oczywiście element transferowy zapewniający przesiądnięcie się z wózka na zjeżdżalnię. No, tak jak wspominałem, to urządzenie funkcyjne też może mieć w sobie właśnie dostęp do urządzeń, do nauki alfabetu Braille'a, urządzeń stymulujących dotyk. Właśnie ważne, aby te urządzenia były też dostępne z poziomu wózka. Bardzo ważnym elementem na placach zabaw są różnego rodzaju kryjówki, dając jakby też naturalną osłonę przed słońcem. Z jednej strony też jakby stymulując wyobraźnię i umożliwiając jakby interakcje z innymi użytkownikami. Z lewej strony przykład jakby realizacji takiej kryjówki w strefie S1 i S2, natomiast równocześnie można realizować tego typu rozwiązania w strefie naturalnego krajobrazu. Nie należy zapominać również o możliwości aranżacji związanych z wodą, która jest doskonałym źródłem, doskonałym elementem jakby pobudzającym wyobraźnię i możliwość stymulowania różnych zmysłów. Jestem zwolennikiem jakby raczej takich subtelnych rozwiązań, bez jakichś gigantycznych instalacji fontannowych. Wydaje mi się, że tego typu rozwiązania subtelne ze względu na swoją funkcjonalność jakby lepiej spełniają swoje zadanie niż te gigantyczne fontanny, które no też wymagają jakby specjalnych rozwiązań sanitarnych.
Tutaj jakby zamykając już tą przestrzeń ruchu, dostępu, im bardziej jakby kreowanej, zapewniającej zabawę i stymulującej ruch, opowiedziałbym nieco więcej o tej strefie S3, S4 związanej z kreowaniem stref wyciszenia oraz elementami naturalnego krajobrazu. No, tutaj jakby ewidentnie już mając na uwadze, że chcemy, aby dzieci mogły same eksperymentować, same doświadczyć tej przestrzeni, konieczne jest zapewnienie jakby bodźców związanych choćby z odpowiednimi nasadzeniami, tak? Kształtowanie ścieżek sensorycznych jak najbardziej w tej strefie powinno być realizowane. Tutaj z prawej strony przykład takiego rozwiązania. Strefa S4 może być również jakby dedykowana osobom starszym, tak, z powodzeniem w tej przestrzeni mogą z niej korzystać właśnie osoby starsze, które jakby towarzyszą dzieciom w przypadku wizyty na placu zabaw. Tutaj przykład kształtowania jakby tej przestrzeni w formie naturalnego placu zabaw. Pytanie, czy powinniśmy jakby mieć na uwadze zapewnienie też tutaj dobrej komunikacji. Wydaje mi się, że w tych strefach, tak jak wspominałem, powinniśmy tą nawierzchnię komunikacyjną zapewnić, aby dostęp dla osób z niepełnosprawnościami był jak najlepszy. Natomiast już sama strefa powinna być tym przedmiotem, być przestrzenią eksperymentu i jakby trochę umożliwiać samodzielne działanie i próbę jakby realizacji swoich możliwości. Jak najbardziej też w tych strefach zalecamy aranżację elementów związanych z stymulowaniem muzyki, wrażliwości muzycznej i wyobraźni właśnie poprzez aranżację elementów umożliwiających wydawanie dźwięku. Też tutaj zwracam uwagę, że jak najbardziej warto realizować tego typu rozwiązanie, mając na uwadze zapewnienie dostępności poprzez komunikację. Tak, tutaj jak najbardziej zwracam uwagę na możliwość kształtowania krajobrazu poprzez zieleń, stymulowanie węchu i wzroku. Jak najbardziej tutaj też jest konieczne i wymaga zastosowania w dostępnych placach zabaw. Tutaj chciałem właśnie też jakby zainspirować do tego, że bardzo czasami proste formy aranżacji zieleni mogą zastąpić nie jeden plac zabaw, który w tym przypadku daje nieskończone możliwości zabawy, tak jakby prosta forma nasadzenia umożliwia dowolną interpretowalność takiej przestrzeni. Uważam, że takie elementy powinny być niezbędne w każdym dostępnym placu zabaw.
gigantyczne trawy miskanta, które z jednej strony mogą być kryjówką, z drugiej strony mogą być elementem jakiegoś miejsca spotkania, może elementem wyciszenia. W takim miejscu też możemy inspirować się szumem wiatru, tak, jakby tutaj no, tych inspiracji może być bardzo, bardzo dużo i właśnie chyba tak naprawdę w tym wszystkim o to chodzi, aby te przestrzenie placu zabaw posiadały takie miejsca, abyśmy mogli zapewnić odkrywanie tej przestrzeni właśnie w nieoczywisty sposób. I to jest chyba takim głównym, najważniejszym elementem, który stanowi o tym, że plac zabaw powinien zaskakiwać użytkownika za każdym razem, kiedy pojawi się w tym placu i w tej przestrzeni i na nowo być może odkryje to miejsce. Tutaj dalej przykład, rozwinąłem ten myśl właśnie, przykład kompozycji właśnie, na przykład właśnie postaci traw, które mogą stanowić labirynt, mogą stanowić kryjówkę. Z prawej strony warto również tą przestrzeń aranżować elementami detalu. Tutaj przykład właśnie, bardzo fajny przykład prosty aranżacji właśnie zwierzęcia, który bardzo fajnie tutaj pasuje i jakby pobudza wyobraźnię, też zaskakuje, więc jak najbardziej te przykłady polecam aby je stosować w strefie S3 i S4. Niezbędną, uważam, formą na placu zabaw w tych strefach S3 i S4 jest zapewnienie po prostu zwykłego, gładkiego trawnika, który mógłby być częścią jakiegoś niewielkiego wzniesienia. To powoduje, że osoby z niepełnosprawnościami wzroku mogą mieć całkiem fajną frajdę już w interakcji też z innymi użytkownikami, ale też jest jakby naturalna potrzeba jakby kontaktu z ziemią, która nie jest realizowana w współczesnych rozwiązaniach na placach zabaw. Uważam, że taki element jest niezbędny i on daje jakby znowu kolejny tutaj aspekt definiowalności tej przestrzeni po swojemu i eksperymentowanie w niej na dowolny sposób. Mając na uwadze, że nie wiem, w tym miejscu za powiedzmy jakiś niewielką kałużę, która pojawi się po deszczu, to też jest ważne, że w tej przestrzeni można sobie eksperymentować i też jakoś umożliwić dzieciakom cały czas poszukiwanie formy zabawy. Odkrywając dalej możliwości form krajobrazu, które powinny być niezbędnym elementem, jak najbardziej płaszczyzny piachu, które powinny być realizowane. Powinniśmy założyć, że użytkownicy z niepełnosprawnościami też powinni mieć możliwość realizacji zabawy w takich nieoczywistych miejscach. To nie musi być zawsze huśtawka, to nie musi być zawsze zdefiniowane urządzenie. Jestem jak najbardziej za tym, żeby takich miejsc było jak najwięcej, ponieważ takie właśnie miejsca stymulują rozwój dzieci z niepełnosprawnościami, ale umożliwiają też zabawę
z rówieśnikami i z rodzicami, jest jakby tutaj ta dowolność zachowana. Drugi przykład aranżacji. Tutaj dodatkowo, jak gdyby się pojawiło jeszcze oczko wodne, byłoby w ogóle super. Tutaj jak najbardziej oczywiście dalej rozwijam kwestię nasadzeń i naturalnych nasadzeń w strefie krajobrazu, zapewnienie łąk kwietnych. No, bardzo ważne jest jakby pamiętanie o tym, żeby nie aranżować roślin, które uczulają, które tutaj mogłyby powodować jakieś wchodzić właśnie, powodować, że użytkownicy będą mogli mieć jakieś dolegliwości. To jest bardzo istotna kwestia. Podsumowując jakby kwestię strefy S3, S4, no to tak jak wspominałem, realizujemy w tych miejscach łąki kwietne, które będą stymulować wszystkie rodzaje niepełnosprawności. Strefy naturalnego trawnika to też jak najbardziej dla wszystkich użytkowników. Kształtowanie krajobrazu poprzez górki, kryjówki, niewielkie oczka wodne. Zapewnijmy naturalny cień. I to wszystko powinno się właśnie jakby znaleźć w tym w strefie krajobrazu, w strefie S3, S4, gdzie aranżujemy naturalne formy krajobrazu. Teraz chciałem się trochę odnieść do komunikacji, czyli tym bardzo ważnym aspekcie, który powoduje, że osoby poruszające się na wózkach mogą dotrzeć w każdą ze stref, które proponowałem. I tutaj mamy niestety bardzo ograniczone pole manewru, bo jedynym właściwie materiałem, który umożliwia nam zapewnienie dostępności jest to PDM, który z jednej strony zapewnia nam strefy bezpieczeństwa przy urządzeniach, o tym jeszcze będę wspominał, a z drugiej strony jest takim uniwersalnym rozwiązaniem, które powoduje, że w tych wszystkich strefach naturalnego krajobrazu, gdzie potrzebujemy w minimalnym stopniu zapewnić tą dostępność, powinniśmy takiego materiału używać. Idąc już w strefę właśnie bardziej nieoficjalną, strefę właśnie naturalnego krajobrazu, możemy stosować jak najbardziej deskę tarasową, przy założeniu, że odstęp między poszczególnymi elementami desek też będzie zachowany, nie będzie zbyt szeroki. Jak najbardziej polecam nawierzchnie mineralne, stabilizowane, typu Hanse Grant na przykład. Bardzo fajna, naturalna nawierzchnia, która może być realizowana jako element kierowania komunikacji. Dodatkowo tutaj, już pomijając aspekt komunikacyjny, chciałem wspomnieć o dodatkowym wyposażeniu dostępnego placu zabaw. Mając na uwadze, że użytkownikami są osoby starsze, też rodzice, warto pamiętać, żeby ławki posiadały oparcia, podłokietniki. Jeżeli aranżujemy stoły piknikowe, myślę, że warto też pomyśleć o tym, żeby one były ukształtowane w taki sposób, aby umożliwiały podjazd osobom na wózku. No i bardzo ważny element zadaszenia, które zapewniają cień na placu zabaw. Strefa S1 i S2 zwykle jest aranżowana pod otwartą przestrzenią. Bardzo rzadko się zdarza, że mamy do dyspozycji zdrowe drzewa, które gdzieś tam poza tym też nie są wskazane w tych strefach, więc mamy do czynienia z bardzo dużą ingerencją słońca. Z drugiej strony
materiał EPDM, który gdzieś jest realizowany przy tych strefach, powoduje przegrzewanie się samego materiału i w okresach lata, kiedy mamy słoneczne dni, place są wyludnione. Nie sposób jest jakby korzystać z tych przestrzeni. Warto pamiętać, aby nad elementami urządzeń w tych strefach pamiętać o konieczności wyposażenia w zadaszenia. O ile w strefach S4 jest 3, tam gdzie kształtowany jest naturalny krajobraz, tego cienia naturalnego będzie o wiele więcej, tam ten problem może nie występować, natomiast tutaj uczulam, że jak najbardziej powinniśmy pomyśleć o tym przy każdym placu zabaw. Wspomniana wcześniej kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w strefie urządzeń, czyli strefa upadku. Tutaj już jest odniesienie bezpośrednio do normy 1.7.7. No tutaj te rozwiązania są jakby niezbędne wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko upadku z urządzenia. Kolejnym aspektem jest również strefa bezpieczeństwa pozioma przy urządzeniach. Warto mieć to na uwadze, ponieważ ta strefa zajmuje bardzo dużo miejsca i jakby powoduje, że na przestrzeń placu zabaw niestety jest zdominowana bardzo często przez tą strefę i pojawiają się płaszczyzny nieużytkowanych fragmentów przestrzeni placu zabaw. Tutaj przykład karuzeli, natomiast strefa bezpieczeństwa jest właściwie dwukrotnie większa od samego urządzenia. Należy pamiętać, żeby w tych strefach nie prowadzić komunikacji, jak również jedna strefa z drugą nie może się nakładać. Tutaj przykład właśnie tego, jak dużo miejsca potrzebujemy właśnie na te strefy, ile one zajmują, ale musimy niestety o tych miejscach pamiętać, zwłaszcza w strefach aktywnego wypoczynku, tam gdzie ruch jest tą dominującą formą zapewnienia aktywności. Tutaj tylko czysto informacyjnie, bo oczywiście wszędzie tam, gdzie planujemy urządzenia, musimy je mieć tutaj zgodność z normami. I tutaj te dwie normy, o których już wspomniałem, czyli norma odnosząca się do bezpiecznej nawierzchni 1176 oraz norma dotycząca amortyzacji przy upadku. Także tutaj tylko czysto informacyjnie, ale jest to niezbędne w tych strefach, w których realizujemy ruch. Tutaj chciałem przedstawić pewną zasadę, która wymusza proces budowlany i związek procesu budowlanego z realizacją tych stref, o których wspomniałem, bo o ile strefa S1 i S2 właściwie można powiedzieć zawsze wymaga zgłoszenia i w zależności od tego, co zaprojektujemy na tych strefach, jeszcze pozwolenia na budowę. Natomiast strefy S4 i S3, gdzie związane są z realizacją krajobrazu, już moglibyśmy sobie pozwolić na realizowanie tylko za pomocą zgłoszenia, a w niektórych nawet i przypadkach nawet i bez. Więc ma to wpływ na pewno pod kątem długości procesu inwestycyjnego
gdzie musimy pamiętać też o tym, że jakby konieczność zapełnienia mapy do celów projektowych i tych wszystkich elementów związanych z pozwoleniem na budowę, co niewątpliwie wpływa na długość takiego procesu. Podsumowując jakby prezentację, uważam, że najważniejszymi elementami, które powinniśmy zapewnić na dostępnym placu zabaw, to jest bezpieczeństwo, otwartość realizowana właśnie poprzez możliwość poruszania się pomiędzy tymi strefami, aktywność, a jedną z najważniejszych cech dostępnego placu zabaw jest samodzielność. Jakby to jest niezbędnym elementem dostępnego placu zabaw. Kiedy możemy zostawić dziecko, usiąść na ławce, obserwować go, znaleźć dla siebie czas i jakby też patrzeć, w jaki sposób ono się realizuje. To jest chyba bardzo ważne i jakby chyba najważniejsze z tych wszystkich tutaj wypisanych przeze mnie cech dla dostępnego placu zabaw. Różnorodność też jest jakby, no już wcześniej o tym wspomniałem, różnorodność realizowana poprzez zapewnienie różnych rozwiązań w poszczególnych strefach placu zabaw. Z mojej strony chyba przekazałem wszystkie informacje, których tutaj istotne, które chciałem przekazać Państwu. Mam nadzieję, że choć trochę mogłem zainspirować. Mam nadzieję, że pojawią się pytania i będę mógł odpowiedzieć po prezentacji, aby rozwinąć może bardziej niektóre wypowiedzi lub po prostu doprecyzować kwestie, które omówiłem może zbyt ogólnie, nie wiem. Jeżeli są oczywiście jakby pytania, bardzo chętnie będę odpowiadał, proszę się dzielić. Bardzo dziękuję za cierpliwość i czekam jakby na kontekst Państwa strony. Mam wrażenie, że niestety nie słychać pani Ani.
Halo, halo? Tak, czy teraz Ja tutaj, ponieważ koleżanka ma chwilowe problemy z łączem, także może ja tutaj się włączę. Izabela Adamska, ja jestem też w termie, znaczy zajmuję się też tutaj w termie i urządzeniami rehabilitacyjnymi i placami zabaw, jestem menadżerem produktu. Że może tutaj szybciutko zastąpię koleżankę, żebyście Państwo nie czekali na to łącze. Chcieliśmy bardzo krótko przedstawić po tej bardzo ciekawej prezentacji pana Adama to jeszcze w jaki sposób my patrzymy na tą dostępność i co chcemy zrobić, żeby poprawić dostępność na placach zabaw. My jesteśmy producentem urządzeń do rehabilitacji i urządzeń na integracyjne place zabaw, więc gdzieś te nasze doświadczenia się przenikają i dzięki temu możemy działać tutaj bardziej pod kątem tej dostępności, lepiej rozumieć tego odbiorcę. Projektujemy, produkujemy, tworzymy wszystko koło Gdańska, w naszej fabryce, która znajduje się koło lotniska. Tak jak już wspomniałam, obok właśnie tych placów zabaw zajmujemy się rehabilitacją, ale też jakby bazową działalnością firmy są inne gałęzie, które tutaj Państwo widzicie. Właśnie ta wiedza związana z rehabilitacją, od której zaczynaliśmy od 2012 roku, pozwoliła nam zauważyć w ogóle potrzebę tworzenia urządzeń też na te integracyjne place zabaw, jako że tam też aspekt rehabilitacji jest znaczący, ale nie powinien przysłaniać zabawy. Także naszym zadaniem jest ukrycie w tych urządzeniach aspektu rehabilitacyjnego w taki sposób, żeby nie stracić tego poczucia zabawy u dzieci i żeby w taki sposób mogły obsługiwać urządzenia, nie czując, że dalej ćwiczą, bo często w trakcie funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością te ćwiczenia, ta rehabilitacja zajmują większą część czasu. Integracyjny plac zabaw. Zaczynaliśmy od takiego w sumie trudnego produktu, czyli huśtawki integracyjnej. Produktu, który jest dość kontrowersyjny, bo obecność huśtawek integracyjnych w ogóle na ogólnodostępnych placach zabaw jest tematem trudnym, kontrowersyjnym i ciągle jeszcze nadal nierozwiązanym. Niemniej jednak stwierdziliśmy, że nie będziemy chodzić na skróty i chcemy zacząć od czegoś, co jest przełomowe. W tej chwili udało nam się wdrożyć już kolejne urządzenia. Tutaj akurat widzicie Państwo zdjęcia z placu zabaw w Lasowicach Wielkich, których przedstawicieli też serdecznie witamy tutaj na tym webinarze. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dużo starań, walki o to, żeby faktycznie teren przylegający do Orewu tutaj zaaranżować w sposób dostępny. Na zdjęciach widzicie Państwo karuzelę integracyjną, o której też wspominał Pan Adam, ale też piaskownicę podwyższoną, przy której jednocześnie mogą bawić się osoby i na wózkach, i opiekunowie, bądź osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ale fizycznie na tyle sprawne, żeby stać. No i na dole wspomniana na początku przeze mnie huśtawka integracyjna. Przeznaczenie różne, to zależy od tego, które jest to urządzenie, ponieważ tutaj właśnie widzę, że koleżanka wstawiła do prezentacji huśtawkę integracyjną. To jest właśnie urządzenie, o którym warto wspomnieć, że my nie kryjemy tego, że to nie jest urządzenie zgodne z normami na placy zabaw. Pomimo tego jest urządzeniem, które warto instalować w pobliżu placów zabaw, na siłowniach zewnętrznych, ponieważ tutaj ta zgodność z normami jest, bądź właśnie w miejscach gdzieś przylegających do placów zabaw, na innych terenach rekreacyjnych, które też skupiają i powinny skupiać również osoby o różnym poziomie sprawności. Więc pozostałe urządzenia również na place zabaw, na siłownie zewnętrzne, również do ogrodów prywatnych, jeżeli ktoś ma przestrzeń wystarczającą do tego i posiada w rodzinie osoby z niepełnosprawnościami, ale też do parków. Na przykład w Niemczech, do Niemiec trafiło sporo naszych huśtawek i są instalowane w parkach, przy alejkach, właśnie w wydzielonym miejscu, które zachęca też osoby do korzystania, nie tylko dzieci, tam też korzystają z nich często osoby dorosłe, seniorzy, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich, również elektrycznych, ale też te nasze urządzenia dedykujemy do takich placów zabaw specjalnych, czyli zlokalizowanych właśnie czy przy Orewach, czy przy szpitalach, fundacjach, bądź szkołach integracyjnych też jak najbardziej. Główne cechy, na które chcieliśmy postawić, to jest przede wszystkim to, żeby nie różnicować użytkowników, żeby z urządzenia mogła skorzystać w takim samym stopniu osoba pełnosprawna, w takim samym stopniu osoba z niepełnosprawnością i obie naraz.
Obie naraz przede wszystkim po to, żeby właśnie osoba pełnosprawna mogła skompensować tą niepełnosprawność w sytuacji takiej, gdy użytkownik po prostu fizycznie nie jest w stanie sam obsłużyć urządzenia. Ale jednocześnie zależy nam na tym, żeby te osoby znajdowały się w tym samym momencie na urządzeniu, żeby nawiązywały kontakt wzrokowy, żeby mogły się ze sobą komunikować, żeby ta zabawa była na równym poziomie dostępna, bez właśnie oznaczania urządzeń, że to jest urządzenie tylko dla osoby pełnosprawnej, a to jest na przykład urządzenie tylko dla osoby z niepełnosprawnością. To, na czym nam też bardzo zależy, to jest właśnie to, żeby osoby niepełnosprawne nie trzeba było wyjmować z wózka, bo często rodzice dzieciaków są przemęczeni, bo te dzieci z wózków muszą często wyjmować, wkładać wielokrotnie w ciągu dnia, więc nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja miała miejsce też na placu zabaw, tym bardziej, że niestety często na tych placach zabaw nie ma gdzie tego wózka pozostawić, bo to, na co warto zwrócić też uwagę przy projektowaniu dostępnych placów zabaw, to są przestrzenie wokół urządzeń, które jeżeli pozostawimy wózek na przykład w takiej przestrzeni blisko urządzenia, to żeby nie powodowało to ryzyka, że ktoś na to urządzenie upadnie, na ten wózek upadnie albo zrobi sobie po prostu krzywdę, więc często właśnie też nie ma gdzie tego wózka zlokalizować. W związku z tym skorzystanie na wózku jest wygodne po prostu i z punktu widzenia rodzica, i z punktu widzenia pod kątem komfortu osoby z niepełnosprawnością, ale też ze względów bezpieczeństwa i organizacji tej przestrzeni na placu zabaw. I właśnie tutaj króciutko tylko przedstawienie huśtawki integracyjnej, gdzie też możemy tutaj dywersyfikować, może skorzystać samodzielnie osoba na wózku, może skorzystać z osobą pełnosprawną, z opiekunem, z koleżanką, z rodzeństwem, zależnie od potrzeb. Podobnie w karuzeli też ta sama zasada. Tutaj mamy 2 krzesełka, które mogą zostać złożone i w tym momencie stanowią oparcie dla 2 wózków inwalidzkich. Możemy jedno rozłożyć i jedno zamknąć, więc mamy i oparcie, i siedzisko dla osoby pełnosprawnej. To jest sytuacja taka, jak Państwo tutaj widzicie na tym renderze. I mogą to być 2 siedziska otwarte, czyli równocześnie mogą korzystać 2 osoby pełnosprawne, więc mamy tutaj pełną uniwersalność, pełną dowolność korzystania. Jednocześnie dostęp jest właśnie na poziomie gruntu, więc nie trzeba pokonywać żadnych przestrzeni, żadnych takich barier architektonicznych. Tutaj widzicie Państwo prototyp bujaka integracyjnego, który aktualnie został zamontowany przy Fundacji Maja właśnie w Gdańsku i czekamy tutaj na opinię naszych testerów, którzy w tej chwili sprawdzają wytrzymałość urządzenia i funkcjonalność i ilość zabawy w zabawie. Także czekamy na ich opinię i będziemy pewnie coś tam jeszcze zmieniać w tym urządzeniu. No i wspomniana wcześniej piaskownica integracyjna podwyższona, która może występować też w zestawie z taką piaskownicą niską, no po to, żeby można było tutaj w dowolny sposób skorzystać w sytuacji, jeżeli ktoś będzie chciał wyjąć osobę na wózku z wózka, żeby jakby umieścić ją w tej niskiej piaskownicy, również jest to możliwe. Chodzi tutaj o dowolność, o to, żeby ustawić to, zaprojektować w taki sposób, żeby faktycznie była ta dostępność osiągnięta. I nasza nowość, nad którą pracujemy, to kołowrotek integracyjny. Urządzenie zupełnie inne niż jest w tej chwili, niż są na placu zabaw. Troszeczkę zmieniliśmy tutaj już zasady działania w stosunku do tego, co widzicie Państwo na renderze, to znaczy zamiast tej dźwigni, która jest na środku, będą 2 rotory, czyli ta funkcja rehabilitacyjna będzie uwzględniona i zasada działania jest taka, że w tym momencie poruszając tymi rotorami, koło się uruchomi. Więc będzie to takie wrażenie trochę kręcenia się w kółku, ale pozostając na platformie, co jest dla osoby na wózku wygodne i tak samo dowolność. 2 osoby na wózkach, 2 osoby pełnosprawne, bądź 1 na wózku, jedna pełnosprawna. No i wprowadzamy też linię urządzeń takich mniejszych, bo jak Pan Adam wspominał, właśnie nie zawsze można montować duże urządzenia i są też strefy, w których powinno się zastosować urządzenia takie aktywizujące sensorycznie albo edukacyjne o różnym poziomie dla użytkowników o różnym poziomie sprawności, o zdywersyfikowanym poziomie trudności urządzenia. Czyli to, co opracowujemy w tej chwili
prototypujemy, to jest tutaj na samym dole po prawej stronie, widzicie Państwo, to jest labirynt, który też będzie możliwy do obsługi z poziomu osoby na wózku i też osób pełnosprawnych. Słupki, czyli taka zasada takiej no, dosyć znanej gry, czyli musimy po prostu spasować razem grafikę na tych kostkach, albo funkcja edukacyjna, czyli wykonujemy zadanie poprawnie, albo funkcja rozrywkowa, czyli po prostu dopasowujemy, nie wiem, na przykład do głowy niedźwiedzia, nóżki i świnki i też jest to jakieś urozmaicenie i zainteresowanie dzieci nie zawsze tylko i wyłącznie wykonywaniem zadań edukacyjnych poprawnie. No i cóż, tutaj akurat koleżanka podpisana pod prezentacją, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Ania, czy ty już masz, powiedz mi, mikro? Dobrze, to ja już oddaję głos koleżance i bardzo Państwu dziękuję. Jejku, przepraszam Państwa serdecznie, ja naprawdę nie wiem, dlaczego zostałam odcięta od mikrofonu. Myślę, że to chyba tak musiało być. Iza doskonale mnie tutaj zastąpiła i opowiedziała, myślę, pokrótce o naszych produktach. Nie chcemy tutaj Państwa też, że tak powiem, za nudę trzymać zbyt długo. Ja myślę, że teraz jest ten czas, kiedy z Panem Adamem myślę, że mogły pojawić się jakieś pytania do Pana Adama po jego prezentacji, więc naprawdę zachęcam teraz do zadawania pytań, do tej takiej interakcji, no i uzyskanie, na pewno pojawiły się jakieś wątpliwości, pytania, więc zapraszam tutaj do tego czatu. My będziemy te pytania tutaj wyświetlać. Pan Adam albo ja również odpowiem chętnie na wszelkie pytania związane z naszymi produktami, z naszą działalnością również. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia naszej strony. Tam wszystkie szczegółowe informacje związane i z produktami, z firmą znajdziecie Państwo. Piszemy również blog na tematy związane z integracją, z projektowaniem uniwersalnym. Tam myślę, że też można uzyskać kilka ciekawych odpowiedzi. Więc zachęcam. Czy mamy jakieś pytania? Widzę, że tu się chyba Właśnie na razie nic nie pierwszy pojawiło. A tu jest pani Agnieszka Baryła. Dziękuję za ciekawą propozycję. Pierwsze pytanie, element transferowy, szczególnie dla piaskownicy. Kwestie techniczne, praktyczne. Co należy mieć na uwadze przy zakupie, projektowaniu, aby dobrze działało? Tutaj jeszcze dalej jest odnośnie stref, ale to jakby rozumiem, że w drugiej części odpowiem. Niezbędnie ważnym elementem transferowym jest oporęczowanie, tak jakby forma ukształtowania samej poręczy. I tutaj zalecałbym jak najbardziej stosowanie przekroju okrągłego, przekroju w granicach od 35 maksymalnie do 45 mm. Tak jak wspomniałem o przekroju okrągłym, ewentualnie owalnym. Odradzałbym tutaj jakby kształtowania przekroju prostokątnego, który jest jakby użytkowo nie za bardzo nadający do stosowania w tego typu elementach. Bardzo ważne jest jakby zakotwienie samego elementu w gruncie, tak ważne, żeby to był element fundamentowany i bezpiecznie zainstalowany w przestrzeni piaskownicy, tak, stabilny. Jeżeli chodzi o pytanie związane z drzewami w strefie S1 i S2, jak najbardziej norma dopuszcza lokalizację drzew, natomiast ja jestem zwolennikiem, że jednak pozostawienie drzew w strefie S1 i S2 jakby zawsze niesie ze sobą ryzyko po pierwsze ewentualnego wykrotu w takiej strefie.
drzewa. No, niezbędne są badania dendrologiczne takiego drzewa. Było bardzo dużo przypadków, to słyszeliśmy w historii eksploatacji placów, że jednak drzewa się przewracały. Tak? Ja jestem zwolennikiem, możemy stosować drzewa, ale natomiast no, trzeba mieć absolutną pewność co do zdrowia danego drzewa, monitorowania takiego drzewa. No to jest bardzo duże ryzyko, które ponosimy jako projektanci, jeżeli chodzi o stosowanie w tej przestrzeni. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Jeżeli mamy absolutną pewność, to jak najbardziej. Natomiast cały czas podkreślam, to ryzyko występuje i warto sytuować plac zabaw jednak w taki sposób, aby tego ryzyka uniknąć, a zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dostosowanie po prostu pergol czy markis, jakby elementów systemowych dających cień. Tutaj bym był na tym stanowisku stał jednak. Tak, nie wiem, czy tutaj jeszcze pojawiły się jakieś pytania? Tutaj widzę, że pani Anna Chmielewska pisze, że czeka z niecierpliwością, aż kołowrotek będzie w sprzedaży. Też możemy tutaj zapewnić, że już wkrótce kończymy pracę nad prototypem. Tutaj właśnie Iza wspominała o tym, że zmieniliśmy troszeczkę koncepcję, a też zależy nam na tym, żeby te nasze urządzenia były dopracowane w każdym aspekcie, dlatego też ta faza prototypowa jest dosyć długa, my sprawdzamy, konsultujemy z różnymi grupami, więc no myślę, że w przyszłym roku będzie premiera. Też nie ukrywam, że niestety ta sytuacja z koronawirusem opóźnia niestety wiele prac no i tutaj stąd też takie troszeczkę opóźnienia w zaprezentowaniu kołowrotka do sprzedaży. Nie wiem, czy tu pojawiają się jeszcze jakieś pytania, jeżeli nie, to ja tylko chciałam tylko zaznaczyć, że nagranie z tego dzisiejszego naszego spotkania będzie dostępne. My Państwu prześlemy link, będziecie mogli Państwo sobie jeszcze raz prześledzić, ewentualnie na spokojnie tą prezentację pana Adama. Zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie. W następnym spotkaniu będziemy mówić o tym, jak pozyskać środki ewentualnie na budowę placu, więc też dosyć ciekawa, myślę, że wiele osób zaspokoi swoją ciekawość właśnie na tym naszym kolejnym spotkaniu w tej kwestii, bo to dosyć ważna kwestia, prawda? Nie wiem, czy pan Adam jeszcze ma do nas do Państwa jeszcze jakieś przekazy? Tak, chciałem wszystkich zachęcić do korzystania i odwiedzania nas w integracji, kontaktowania się z nami. Pozostawię kontakt tutaj Państwu, organizatorom, abyście mogli się z nami kontaktować w zakresie realizowania dostępności, nie tylko w kontekście placów zabaw, ale może w przypadku realizacji dostępności w przestrzeni publicznej, czy przy tworzeniu standardów, czy po prostu jakby też mając na uwadze audyty budynków. Także tutaj bardzo gorąco zachęcam wszystkich do kontaktu jak najbardziej. I dziękuję. Dziękujemy Panie Adamie, dziękujemy Państwu szczególnie za uczestnictwo, za obecność. Zapraszamy za tydzień w takim razie na nasze kolejne spotkanie, a tymczasem życzę miłego piątku i udanego weekendu, który wkrótce rozpoczynamy. Dziękuję Państwu serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.